Cześć, witam serdecznie w materiale takim troszeczkę od kuchni, ponieważ opowiem Wam, czego osobiście, prywatnie używam w swoim prywatnym samochodzie, jakiej kamery samochodowej konkretnie używam na co dzień i dlaczego. Ostatni materiał na ten temat opublikowałem na kanale jakieś 2,5-3 lata temu, w 2021. Teraz mamy 2024. Luty, już prawie marzec, więc pomyślałem, że czas na pewien update. Tym bardziej, że tutaj w tym kontekście też się co nieco zmieniło. Zapraszam. Wideorejestratory24.pl, czyli Dawid Lorenz prezentuje tylko sprawdzone kamery samochodowe. Ci z Was, którzy śledzą kanał, bądź oglądali poprzednie materiały na temat tego, czego używam prywatnie w samochodzie, zapewne wiedzą, bo nigdy tego nie ukrywałem, że jestem sporym fanem wideorejestratorów marki Blackview. Blackview, najdroższe wideorejestratory, nie ukrywam, w naszej ofercie, w ofercie WR24, ale też najlepsze pod jednym konkretnym, takim bardzo specyficznym względem. Mianowicie, jako jedyne na rynku oferują najbardziej kompleksową usługę chmurową Blackview Cloud, czyli zdalnego dostępu do wideorejestratora przez sieć internet. I przez wiele lat w poprzednim samochodzie i przedpoprzednim jeździłem prywatnie właśnie z wideorejestratorem Blackview, jako takim domyślnym wideorejestratorem. Natomiast w zeszłym roku, w połowie 2023 roku, zmieniałem auto, no i zastanawiałem się, jaki wideorejestrator zamontować w nowym samochodzie na stałe. Oczywiście pierwszy wybór padł na Blackview, ale to był też okres, kiedy do testów weszła najnowsza kamera 70mm A810, także kompatybilna z usługami chmurowymi 70mm, więc zacząłem się zastanawiać, bo ta chmura była dla mnie dość istotnym aspektem, więc w sumie czemu nie spróbować innego wideorejestratora, który da mi podobne funkcjonalności co Blackview. No i tak właśnie się stało. Mianowicie w nowym samochodzie od połowy 2023 roku moim pierwszym wideorejestratorem jest 70mm A810 i to jest właśnie ten wideorejestrator, moduł przedni. On jest oczywiście już podłączony do kamery tylnej, do zasilania. Tutaj on jest podłączony już tak na zicher, bez żadnych jakichś wystających kabli, elegancko tam z tyłu. Pokażę Wam tylko tak z grubsza, bo tam nie będę przechodził na drugą stronę, ale generalnie kamerka oczywiście tylna też jest podłączona. Za profesjonalny montaż oczywiście odpowiada nasz wieloletni partner Zając Autocentrum z Zielonej Góry, do którego serdecznie zapraszam dla osób z Zielonej Góry, ale i nie tylko, bo przyjeżdżają do nas ludzie naprawdę z takich zakątków, że sami się czasem dziwimy. Co dalej? A810 oczywiście spięta jest do modułu UP04 i ten moduł UP04 odpowiada jednocześnie za zasilanie wideorejestratora, jak i za łączność 4G LTE. Jest w nim włożona karta SIM i nieprzypadkowo znajduje się on tutaj, ponieważ pierwotnie był on schowany w troszeczkę innym miejscu i pokażę Wam konkretnie w którym, już to sobie przygotowałem. Konkretnie był schowany tutaj w tym miejscu. Tutaj jest też podłączone zasilanie do kamery. Jest też wyprowadzenie na dodatkowe podłączenie jakiejś dodatkowej kamery, gdybym akurat jakoś chciał testować. Ale zmierzam do tego, że UP04 pierwotnie był zamontowany właśnie w tym miejscu. Niestety to umiejscowienie modułu UP04 sprawiało pewne problemy. Zwróćcie uwagę, że jak tutaj jest wszystko zabudowane, a z jednej strony drzwi, z tej strony deska rozdzielcza i tam gdzieś głęboko wciśnięty jest moduł. No i ten moduł niestety miał problemy z utrzymaniem zasięgu sieci 4G LTE. Kiedy był schowany właśnie tam dość głęboko, ten zasięg po prostu zrywało, no i usługa chmurowa nie działała zbyt stabilnie. Odkąd przełożyliśmy moduł na zewnątrz, no nie wygląda to najestetyczniej, nie ukrywam. Wolałbym go mieć tam schowanego pod deską rozdzielczą, ale mimo wszystko od tamtego czasu, kiedy został przełożony tam na deskę rozdzielczą, to zasięg jest bardzo stabilny i nie mam żadnych problemów z usługą chmurową, z jej funkcjonowaniem, z jej stabilnością. Karta SIM, jaką tam mam włożoną, to jest T-Mobile. T-Mobile polecam. No, bardzo dobry zasięg na terenie całej Polski. Zasilanie wideorejestratora to też ważna rzecz i tutaj też muszę na chwilkę wysiąść, żeby to pokazać. Zasilanie wideorejestratora płynie z modułu, czy właściwie powerbanku samochodowego CELLINK Neo 8S. I to jest rozwiązanie, które od dawna polecam jako najlepsze rozwiązanie do zasilania parkingowego
dla wideorejestratora. Dlaczego? Ponieważ jest to moduł, czy powerbank konkretnie, który ładowany jest z instalacji elektrycznej podczas jazdy samochodu. Trwa to 40-45 minut od 0 do 100%. Natomiast podczas postoju akumulator samochodu, instalacja elektryczna samochodu przestaje być obciążana i energia zgromadzona w tym powerbanku jest wykorzystywana do tego, żeby zasilać wideorejestrator w trybie parkingowym. I u mnie konkretnie A810 na przód i tył w trybie parkingowym w pełni naładowanym takim powerbanku Neo 8S 14-15 godzin plus minus taki czas wytrzymuje bez większego problemu i to jest przynajmniej bardzo przewidywalne, bo jeżeli miałbym podłączone to do akumulatora bezpośrednio, to w okresie zimowym ten czas byłby dużo krótszy, w okresie letnim może byłby podobny, no generalnie byłby różny. Natomiast tu w przypadku powerbanku mam zawsze ten sam czas pracy podczas postoju i to jest z tego punktu widzenia jest to moim zdaniem najlepsze rozwiązanie do zasilania kamery w trybie parkingowym, ale też, no nie ukrywam, uczciwie mówiąc, najdroższe. Więc tak to wygląda, moi drodzy. Prywatnie A810 z modułem UP04, z usługą chmurową i z cellinkiem Neo 8 do zasilania parkingowego. Tak jeszcze tak zamykając klamrą znowu o tym Blackview. Czy brakuje mi Blackview? Bo przez wiele lat jeździłem Blackview, bardzo je polecałem, właściwie nadal polecam, ale z jednego prostego punktu widzenia brakuje mi Blackview, mianowicie stopień zaawansowania usługi chmurowej. W Blackview ma po prostu najlepszą usługę chmurową w tej chwili. Usługa chmurowa od 70mi jest dużo mniej zaawansowana. Ona właściwie jest ograniczona tylko do trybu parkingowego. W Blackview mam dostęp do kamery praktycznie w każdych warunkach zawsze. Pełen dostęp do wideorejestratora przez aplikację, przez internet i to mi się w Blackview bardzo podobało. Trochę mi tego brakuje w przypadku 70mi, ale te podstawy, monitorowanie parkingowe, wysyłanie powiadomień o tym, że coś się dzieje na parkingu, to 70mi zapewnia, więc pod tym względem jestem spokojny. Czy trochę mi brakuje, czy rozważam, czy nie wrócić do Blackview, ale z drugiej strony też wiem, że inni producenci czają się za rogiem ze swoimi usługami chmurowymi i myślę, że w tym roku 2024 będzie przynajmniej jednego producenta premiera, być może jeszcze drugiego, o którym jeszcze nie mogę za dużo mówić. Ale generalnie tutaj tych usług chmurowych myślę, że w tym roku pojawi się troszkę więcej. Będę miał większe porównanie, ale póki co zostaję na spokojnie z A810 od 70mi, z ich usługami chmurowymi, a i w przyszłości też niedługo nowe modele 70mi z chmurą. O nich się też niebawem dowiecie. Tak więc no tyle na ten moment. Dziękuję za oglądanie. Do następnego razu, może wcześniej niż za 2,5 czy 3 lata w tym temacie. A niebawem zdradzę kolejny film od kuchni. Powiemy troszkę więcej o naszym nowym mobilnym laboratorium testowym. Tutaj stoi, ten kawałek wystaje. Taki też będzie materiał od kuchni niebawem na kanale. Do zobaczenia. Cześć! Więcej informacji o kamerach samochodowych szukaj na naszym kanale YouTube, w mediach społecznościowych i na stronie wideorejestratory24.pl.